Drugim z bohaterów filmu Popiół i Diament jest Szczuka, komunista, starszy człowiek, wyglądający na jakiegoś nauczyciela, na kogoś z kręgu intelektualnego. Problem polegał na tym, na jakiego komunistę my możemy się zgodzić, my jako autorzy tego filmu. I to był mój pomysł. Dziwne, dlatego że ani nie znałem tak dobrze sytuacji, jaka się wytworzyła po wojnie w partii, ale gdzieś instynkt kazał mi poszukiwać, może dlatego, że przeczytałem książkę o rewolucji w Hiszpanii, kazał mi poszukiwać komunisty, który by brał udział w wojnie hiszpańskiej. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy odważyli się i pojechali do Hiszpanii, a znaliśmy takie jeszcze po wojnie, że tak powiem, zrobili to z potrzeby serca, z jakiejś odwagi. Nie tylko zostali przez partię wysłani do Hiszpanii, ale, bo przecież mogli wtedy, zwłaszcza polscy komuniści, tego uniknąć, ale jechali, bo wzywała ich konieczność obrony demokracji, obrony wolności, która została Hiszpanom zabrana. I myślę, że ci ludzie zawsze ci komuniści w naszym odczuciu byli o wiele bardziej ideowymi ludźmi niż ci, którzy na bagnetach sowieckiej armii przynieśli, że tak powiem, Polsce wyzwolenie. W związku z tym pomyślałem o tym, że dobrze będzie zrobić właśnie, że on jest takim człowiekiem, który walczył w Hiszpanii. Zresztą aktor lekko kulał na jedną nogę, to dobrze się składało, że jakieś przygody tam wojenne też są tego przyczyną. Ten background został pokazany zresztą, taka sentymentalna scena, oni słuchają z płyt pieśni hiszpańskich z wojny domowej, bo okazuje się, że miejscowy sekretarz też jest jednym z takich komunistów. Oczywiście ja nie miałem świadomości, jak dalece ta właśnie grupa była prześladowana w partii. A jak prześladowana, to już dobrze dla widowni, bo jak prześladują kogoś, no to my już patrzymy inaczej na niego. To nie był właśnie ten ze Związku Radzieckiego komunista, który przychodzi tutaj i narzuca tą rzeczywistość, tylko to jest jakby człowiek idei, który jest w stanie rzucić i swoje życie tak samo w imię tych przekonań, które niesie ze sobą. W związku z tym jego śmierć też coś innego oznacza. Też, tym bardziej, że Jerzy Andrzejewski dopisał jeszcze historię syna, której nie było w ogóle w książce, że on idzie spotkać się z synem, który jest po drugiej stronie, którego on utracił. I teraz to spotkanie, do tego spotkania nie dochodzi, bo tu Maciek Chełmicki czeka na niego i zabija, i do tego spotkania ojca z synem nie dochodzi. Także te losy się tu splątały i myślę, że to właśnie dało z jednej strony taką wielopłaszczyznowość temu opowiadaniu, a z drugiej strony uprawdopodobniło to, że to nie jest opowiadanie białe, czarne, my, wy, tylko tak jak to jest w Polsce, zawsze wszystko jest do niemożliwości wplecone i te racje gdzieś komunistyczne nie były tak wyłożone na wprost, tylko jakby splecione z tą chwilą właśnie, kiedy jeszcze losy, 45 rok, kiedy te losy polskie jeszcze były nie do końca, że tak powiem, nie do końca ukształtowane, bo jeszcze ciągle łudziliśmy się, że rzeczywistość będzie inna.